Anetka. Y, No cześć, co sobie myślisz w ogóle o tych, że jesteśmy w takich kółeczkach dzisiaj na chmurkach? Wspaniale sobie myślę. Myślę, że cudownie jest być ponad tym wszystkim, czego doświadczamy. Wiesz, chociaż dzisiaj, powiem szczerze, że jest zdecydowanie lepiej, bo widzimy słońce, nie? Z miejsca, w którym jesteśmy, po długich tygodniach mgły jesteśmy w słońcu, ale ta przestrzeń ponad chmury, ponad mgłę zawsze nas może wynosić. Co ciekawe, chciałam Ci powiedzieć, że masz przepiękną bluzkę, dokładnie w tym samym kolorze chciałam się ubrać, ale stwierdziłam, nie, może nie będę dzisiaj się z Tobą meczować, może sobie ubiorę dla kontrastu coś jasnego. I stwierdziłam, dobra, dzisiaj nie ciemny granat, dzisiaj będzie jasne. Okej, dobrze. Także Ja tak a pomyślałam, Tobie. że na pewno sobie kolory, bo zawsze sobie, tak, bo my zawsze, tak może nie zawsze, ale często ubieramy się w te same kolory, bo coś nas prowadzi, że to jest ten właściwy kolor. Więc dzisiaj sobie czytaj, że ja będę w granacie i sobie założyłaś wspaniały krem. No dobrze. A jak Ty się miewasz i jak się czujesz w chmurkach? Wiesz co, dobrze się miewam. Też doświadczam takiej, że przestrzeń się powiększyła, bo chmury poszły sobie do góry a jeszcze jak jesteśmy sobie już w ogóle my pod naszymi chmurkami, no to jest w ogóle rewelacja. Tak, dobry dzień, zaczął się. Dzisiaj nasza kolejna nagrywka. To może się w ogóle przywitajmy. Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. To nasze drugie nagranie. I my wciąż nie wiemy, jaki będzie dzisiaj temat, bo żeśmy uznały, że niech popłynie z intencją, z taką intencją, że to, co największą wartością jest dla Was na ten moment, bo my mamy mnóstwo wiedzy, z którą chcemy się z Wami podzielić i że dzisiaj przyjdzie taki temat, który jest dla Was najlepszy na ten moment. Więc zobaczymy, co przyjdzie. A że jesteśmy połączone ze źródłem, to zaraz ten temat przyjdzie. Mogę dodać do Anetki, witajcie. My w ogóle nadajemy z Krakowa, tak żeby tak troszkę przyjemnie po ludzku, no to nadajemy z wspaniałego miasta Krakowa. Tak. To, co chciałam dopowiedzieć, dlaczego się uśmiecham, bo myślę, że tym, co mamy najcenniejszego, to chcemy się podzielić, więc ja trochę się uśmiechnęłam. Ostatnio dużo właśnie pracuję w temacie odkrywania swoich właśnie darów i talentów, więc pomyślałam, no to dobra, to ja będę siedzieć i będę patrzeć. Przecież moja obecność i również Anetki jest wspaniałym darem dla tego całego, myślę nawet wszechświata. Ale energia na pewno chce znaleźć ujście poprzez słowa, więc myślę, że jakiś temat wspaniały pociągniemy. Skoro zaczęliśmy od pogody, myślę, że to jest chyba coś dobrego, bo nie wiem, jakie Ty masz spojrzenie na ten temat. Dzisiaj dużo myślałam właśnie, czym jest obfitość i przez ostatnie tygodnie brak słońca spowodował takie poczucie w ludziach, że oni bardzo mocno ukierunkowali jakby energię i uwagę na rzeczy, których im dzisiaj brakuje, czyli na przykład na światło słoneczne i na słońce i pełnią obfitości i szczęścia jest dzisiaj doświadczać tych promieni słonecznych w tej przestrzeni, w której jesteśmy, czyli jak szybko może się zdezaktualizować pojęcie obfitości człowieka. No więc może to jest ten temat i tematy z nim połączone, czym dla Ciebie dzisiaj jest. Ja dzisiaj sobie dużo myślę o obfitości. Kiedyś utożsamiałam to z pieniądzem, później z relacjami, później z materią. Dzisiaj mam wspaniałe przemyślenia, którymi się z Tobą podzielę. Że właśnie Ty się tutaj, Anetka, wcześniej odniesiesz, czym dla Ciebie dzisiaj jest obfitość, bo oczywiście dajemy sobie prawo z Anetką, że jutro możemy inne zdanie i postrzegać rzeczywistość inaczej. Więc tak, czym dla Ciebie dzisiaj jest obfitość? Czym dzisiaj dla mnie? Wiecie, jak już się wcześniej dzieliłam, ja zaczynam mój dzień od spaceru z Blekim i to jest mój pierwszy kontakt z Matką Ziemią, więc dzisiaj jak wyszłam na zewnątrz, poczułam to ciepło, to powiedziałam dziękuję. Jak wyszłam sobie na trawę, bo spaceruję sobie wzdłuż Rudawy i zobaczyłam ogrom ptaków i śpiew ptaków, to drugi raz powiedziałam dziękuję. I pomyślałam sobie, a jak zobaczyłam w tle, bo taki mam akurat, szłam w kierunku Błoni,
I zobaczyłam gdzieś tam w tle soczewkę słońca. Słońce się nie przebijało, ale chociaż ten kolor się gdzieś tam przebijał między chmurami, to pomyślałam sobie tak, ja bardzo potrzebuję tego słońca po tych tygodniach, bo to trzeba powiedzieć, że to już są tygodnie z przerwami, żeby tego słońca zwyczajnie nie widzimy i jeszcze jak ta czapa taka smogowa czy tam mgłowa wisiała nam, nie wiem, 2 metry nad głową, no to było to dość nieprzyjemne, po prostu zwyczajnie w odczuciu. Więc mówiąc dzisiaj o obfitości, dla mnie dzisiaj była obfitość to, że ja tak, mogłam sobie pójść na ten spacer, widzieć ten kolor zielony trawy, bo trawa jest zielona, te ptaki, to słońce, to ciepło. Dla mnie dzisiaj to była obfitość. Taka wdzięczność, że ten spacer był tak przyjemny, to była jakaś tam godzinka takiego spokoju, niezakłóconego niczym. Tym dla mnie dzisiaj. Ten kontakt ze zwierzętami, bo to też sobie bardzo cenię, jak sobie też inne pieski mogę spotkać i pogłaskać. Tak, bo dodam, że Anetka to chyba w przyszłości jakieś wielkie stado psów będzie miała przy sobie, bo jest ogromną miłośniczką zwierząt, a specjalna przede wszystkim psów. I świetnie się komunikuje z psami, naprawdę. Słuchajcie, mam nadzieję, że kiedyś tutaj zaprezentuję Wam te swoje wspaniałe, cudowne dary, bo ja zawsze padam ze śmiechu, jak zaczynam mówić ludzkim językiem, czytając zwierzęcą energię. Także wierzę, że nam to kiedyś wszystkim będzie tutaj na kanale dane. Przyjdzie. Oczywiście Bleki jest asystentem, on zawsze tutaj, on tu leży sobie obok, żeby nie było. Bleki zawsze mi towarzyszy, leży sobie na swoim łóżeczku i czuwa. On po prostu pilnuje pola, pilnuje przestrzeni. Także mamy swojego strażnika. On się ukrył w takim małym ciałku, ale jest potężny, jest piękny. Tak, to prawda, potwierdzam. Uwielbiam Blekiego. Bleki transformuje energię. Ja z kolei mam 2 strażniczki, tutaj też stoją pod drzwiami, pilnują i również transformują energię. Ja mam kotki. Tak, bo my tu nie jesteśmy sami, prawda? Ludzie nie są tutaj sami, są zwierzęta i są inne wspaniałe istoty. Nie zapominajmy o tym, ale I mniej tak, wspaniałe. i nie wspaniał. O tak, ale o tych nie musimy teraz mówić, nie będziemy ich zapraszać. Zapraszamy to, co dla nas dobre i przyjemne. No to chodźmy do tej obfitości dzisiaj. Powiedziałaś, że obfitością dzisiaj dla Ciebie jest to słońce. To ja mam do Ciebie pytanie. Chciałam do Ciebie pytanie. Jak z Twojego punktu widzenia brak słońca wpływa na nas, na ludzi? Bo słuchajcie, my po to wszystko nagrywamy, żeby pokazać Wam może taką szerszą perspektywę, dzielimy się, bo często my o pewnych rzeczach nie rozmawiamy i nam się wydaje, że tylko ja tego doświadczam. A my właśnie tutaj na forum chcemy Wam pokazać, że to, czego Ty doświadczasz, doświadczamy w większości. I to może dzisiaj ta obfitość słońca, albo co się dzieje, gdy tego słońca nie ma, jak my się w ogóle czujemy, co na nas wpływa, dlaczego czujemy się zmęczeni, no po to, żeby Was, wiecie, jak się coś wie i się coś rozumie, to się zupełnie inaczej do tego podchodzi, bo nie lecimy w dół, potrafimy to w jakiś sposób to zauważyć i przeczekać. Tak, Anetko, ja odpowiem na to pytanie, ale chciałam jeszcze skończyć tą moją wspaniałą myśl, podzielić się z Wami, czym dla mnie dzisiaj jest obfitość, bo to jest też niezmiernie dla mnie istotne i doświadczałam tego samego poranku, co Ty. Z radością mogłam dzisiaj sobie gdzieś tam potruchtać koło lasu, co przez ostatnie 3 tygodnie nie było takie oczywiste, bo oczywiście no nie wystawiałam się na ekspozycję tego właśnie tutaj powietrza, które było bardzo mocno zanieczyszczone, więc z radością mogłam właśnie poczuć, jak w moim ciele ta energia krąży, która jest właśnie energia taka, która pobudza do tego dnia, do życia. Słuchać ptaków, tak, to też jest obfitość, ale przede wszystkim ten ogromny, wszechogarniający spokój, który emanuje prosto z serca, no i rozlewa się na całe zewnętrze. No i oczywiście, jak zwykle, istoty, które mamy i relacje, które budujemy, one wpływają również na takie poczucie obfitości. I teraz idąc do Słońca, czym jest Słońce, to może zaczniemy od takiego bardzo przyziemnego, no bo wiemy, że to jest gwiazda, ale może tak właśnie bardzo przyziemnego
takiego, nie wiem, opisu pokazującego, jak na nas wpływa, w zasadzie na nasze biologiczne ciało, słońce. No przede wszystkim przecinkę teraz, dlatego że tak muszę sobie to dobrze poczuć w sobie, bo jest za dużo treści, którą chciałabym przekazać. To jest tym, z czym cały czas pracuję. Bardzo dużo energii czytam, bardzo dużo treści chcę przekazać i wszystko mieści się tak jakby w moim buzi, żeby wypłynęło tutaj do zewnętrza. Więc jeżeli chodzi o Słońce, no wpływa na przede wszystkim, no nie przede wszystkim, ale na nas, jako ciało biologiczne. My dosłownie się ładujemy Słońcem. Cała biochemia, która zachodzi w naszym ciele, no jest napędzana przez promienie Słońca. Jeżeli my tego Słońca przez długi czas nie mamy, mamy spadki witaminy D3, problemy z układem hormonalnym, to prowadzi w dłuższych stanach do wyczerpania, do braku energii, do braku motywacji, niechęci do działania. Widzimy to w krajach północnych i również w naszym kraju, co się dzieje od października do marca. Bardzo mocno. Jednocześnie to, co zawsze mnie fascynowało w południowcach, prawda, że oni, jak nie miałam świadomości, a wiedza jest świadomością, nie miałam wiedzy, to zawsze mnie fascynowało, że oni są tacy radośni. I dlaczego oni są tacy radośni? No właśnie dlatego, że przede wszystkim tym głównym czynnikiem no są właśnie promienie słoneczne, które mają po prostu pod dostatkiem, mają ich na co dzień, świeże powietrze i słońce, które bardzo wpływa na to ciało biologiczne, a wiemy, że przez ciało doświadczamy tutaj na Ziemi. Więc jeżeli ciało biologiczne ma się w dobrej kondycji, czy jest w dobrej kondycji, no to nasza energia i połączenie ze źródłem może być stałe, nieprzerwane. Ciało może po prostu transformować energię, a w związku z tym my możemy czuć się po prostu dobrze na poziomie fizycznym. I to jest bardzo ogólne, natomiast myślę, że to jest taka wiedza, którą chyba wszyscy mają, a być może się mylę. Natomiast my możemy się z Anetką podzielić tym, jak my sobie radzimy z brakiem słońca tutaj, no bo jesteśmy w takim momencie życia, w którym jeszcze potrzebujemy tutaj w tym Krakowie być i taką decyzję podjęłyśmy z różnych powodów, dokonując właśnie wyboru, bo my zawsze mamy wybór i tą rzeczywistość możemy zmienić, zmieniając również miejsce zamieszkania, ale na dzisiaj dokonałyśmy takiego wyboru, że jeszcze w tym miejscu jesteśmy i możemy się z Wami podzielić tym, jak my sobie właśnie radzimy z brakiem słońca. Nie wiem, Anetko, co chciałabyś dopowiedzieć do tego, co ja już powiedziałam, to proszę mów, a później możemy przejść właśnie do tematu, jak my sobie ze słońcem radzimy. Jak sobie z tym radzimy? Brakiem Ja tylko słońca. chciałam z tym brakiem słońca. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, może postaram się w jednym zdaniu. Ja pamiętam, jak, nie wiem, w 2015 roku, czyli to było ponad 10 lat temu, czyli to były jakieś takie początki mojego rozwoju, gdy jechałam jakieś 40 km autostradą do pracy, bo to był taki moment w moim życiu i ta praca bardzo mnie stresowała. Ja pamiętam, jak ona mnie stresowała, ja po prostu mój cały brzuch ściskało i ja zastanawiam się, co ja za wyboru dokonałam, że jadę do tej pracy. Ona jest, tam są tak nieprzyjemni ludzie, tam się takie rzeczy dziwne dzieją. No ale dobrze, jakieś doświadczenia. I pamiętam, ponieważ ja jechałam na wschód tą autostradą i to słońce, jak się domyślacie, o tej między 7 a 8 rano, ono tak przyświecało mi prosto w oczy. I ja pamiętam ten spokój, jaki mi wszechogarniał. Że wystarczyło, że te promienie słoneczne padały mi na twarz, napadały na moje ciało i mnie po prostu zalewał spokój. Gdzie ja nie miałam naprawdę żadnej świadomości 10 lat temu, niewielką, bo dopiero byłam na początku stawiania sobie pytań, czy może być inaczej, bo tak jak jest, ja nie chcę. I pamiętam, jak to słońce mnie po prostu uspokajało, że wszystko będzie dobrze. I tak jest dzisiaj, gdy to słońce się po prostu pojawia, to jest fizycznie w odczuciu, że wyciągając tą głowę do tego słońca i po prostu zatrzymać myśli, zatrzymać
Chociaż nie wiem, czy da się zatrzymać myśli, bo my taką jesteśmy istotą, że co chwilę coś przepływa, to trzeba naprawdę mocno praktykować, żeby tą myśl zamknąć, ale przynajmniej to ukierunkować ten umysł na coś, czyli nawet na doświadczanie, jakie to jest dla mnie, że te promienie słońca padają mi na twarz zimą, no bo reszta ciała jest nieodkryta raczej, jak ta chwila powoduje ogromną zmianę w samopoczuciu. Ja myślę, że wy macie też takie doświadczenia i korzystajcie z tych doświadczeń, jak tylko słońce się pojawi, żeby po prostu naładować tą baterię. No i nie było zdania, wiedziałam. Ale teraz wracając do pytania, w jaki sposób my sobie radzimy. Jak nie ma tego słońca, to może mówmy sobie po jednym jakimś case'ie. Jak nie ma tego słońca, jak ja sobie radzę, żeby utrzymać siebie na jakichś takich, na moich jakichś częstotliwościach, o które dbam, żeby one były na takim poziomie, że ja w odczuciu fizycznym czuję się sama ze sobą dobrze. To jest ruch, to jest spacer, dlatego dokonałam takiego wyboru, że mieszkam w takiej części Krakowa, że mam dostęp do lasu. I jak nie ma tego słońca, ja po prostu muszę się ruszać, ja muszę sobie potupać moimi nogami o ziemię, pójść między drzewa i mimo, że tam jest ciemno, ta obecność tej natury, ten skrawek chociaż, który w mieście możemy sobie doświadczyć, no bo takie to jest ten wybór mieszkania w mieście, to powoduje, że ja po takim godzinnym spacerze czuję się, że jest wszystko w porządku. Ja się czuję w takiej równowadze, ale właśnie ja muszę sobie pobyć w tym lesie czasami właśnie tą godzinę i sobie potuptać, a pobyt na słońcu pewnie by mi to wsparłby mnie znacznie szybciej, bo 5-10 minut. Więc to jest taki przykład, że czasem trzeba dokonać wysiłku, jeżeli się wie, jak ja chcę się czuć. A ty? Co dla ciebie? To jest ważne zdanie, które powiedziałeś, żeby wiedzieć, jak chcemy się czuć i żeby właśnie ten wysiłek i to, co nas czasami blokuje przed tym, żeby właśnie nie wykonywać tych ruchów, żeby jednak ten wysiłek włożyć. No dla mnie oczywiście, no to pierwszy, no to jest ruch, tak jak ty powiedziałaś. No to jest ruch faktycznie, tylko ruch na powietrzu. Więc jak nie mam mgieł, nie ma właśnie takiego powietrza, którym nie da się oddychać, no to również jest las i przyroda i bardzo mocno uziemianie siebie. Ja swoje energie potrzebuję uziemić i to mi właśnie daje ziemia, matka ziemia i obecność przyrody. Ale jeżeli to powietrze jest bardziej zanieczyszczone, no to ja uskuteczniam tutaj medycynę wibracyjną w domu, więc pobudzam limfę różnymi ćwiczeniami, żeby pobudzić ciało do życia. Nie zajmuje mi już to długo, uskuteczniłam, że już myślę tak 15-20 minut jest ten przepływ i po prostu kanały się poszerzają, energia płynie, dużo lepiej się czuję. Ale co to jest? Powiedz nam, to są jakieś ćwiczenia wykonujesz? Tak, to są bardzo proste ćwiczenia na podstawie, może inaczej, no, znalazłam swego czasu taką książkę z 80. lat rosyjskiego konstruktora silników do myśliwców. Wszystko będzie oczywiście w naszym wspaniałym Anetko e-booku Wonder Vitality, który już niebawem będziemy Wam mogli zaprezentować jako naszego całego doświadczenia. Przepraszam, taka przerwa reklamowa. Tak, to dobrze, bo to trzeba o tym wspomnieć, że częściowo to, czym my się dzielimy, całe spektrum będziecie mogli mieć dostęp do tego w naszych e-bookach, bo dokładnie dzisiaj sporo informacji jest z Wonder Vitality, które jeszcze nie jest dostępne, ale myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, że dołączy tutaj do naszego sklepu online. No i co z tym konstruktorem silników? On tam, rozumiem, rozpracował. Tak, ale zanim spracował, no bo co go tam popchnęło, no to tak szybciutko powiem, żeby nie przedłużać. Zachorował na serce, lekarze mu dawali 2 lata życia, no był gdzieś przed 50. Postanowił, że on nie zaufa temu, co
i medycyna akademicka i on na pewno znajdzie sposób. Podszedł do ciała ludzkiego jako inżynier i konstruktor, jak podchodził do silników, czyli rozłożył ciało na czynniki pierwsze, no i zobaczył i zaczął obserwować, robić testy, oczywiście poparte tam również różnymi badaniami też medycznymi, w jaki sposób pobudzić to ciało do życia, jak przywrócić sobie sprawność, no jak spowodować, żeby po prostu żyć długo w dobrym zdrowiu, tak? I takim najprostszym ćwiczeniem, jakie my możemy zrobić, to jest stawanie na palce i opadanie, czyli 30 ruchów. Schodzimy na palce, opadamy na stopy. Tylko to musi być takie opadnięcie, żebyśmy czuli uderzenie w podłogę. Zdjęcie. Tak, po 30 razach możemy z otwartymi, zamkniętymi, ja to robię z zamkniętymi oczami, żeby poczuć tą energię, jak ona mi po prostu zaczyna się pobudzać w ciele coraz mocniej. Po tych 30 razach robimy odpoczynek. Myślę, że tak około pół minuty do minuty i kolejne 30 razy. I to już jest wystarczające naprawdę do tego, żeby pobudzić po całej nocy, gdzie my odłożyliśmy ciało na jakieś 8 godzin, było nieruchome, pobudzić tą limfę do ruchu, do życia, do działania. Naprawdę przetestujcie, a zobaczycie, jak świetnie się będziecie czuli. I to można też w ciągu dnia robić. Mamy tryb siedzący. Tak. A czy możesz nam w skrócie wyjaśnić, co powoduje to opadanie napięty? Bo wiem, że wiesz, co powoduje, że ta energia tak idzie do góry? Czemu to trzeba zrobić aż 30 razy? Gdybyś mogła nam tak w skrócie powiedzieć. No właśnie, to jest fantastyczne pytanie i myślę, że jak sama wiesz, nie wiem, czy to wytniemy, czy nie, możemy to zostawić. Ja jestem czuciowcem, więc ja tu może przedstawię tutaj troszkę bardziej może przedstawię siebie. Ja jestem czuciowcem, ja zdaję się na swoją intuicję i ja nie zawsze wszystko potrafię, czy umiem, znam, no może to nie jest dobre słowo, nie potrzebuję mieć jakby rozłożonego na takie ludzkie czynniki, czyli takiego ludzkiego zrozumienia. Pewne rzeczy potrzebuję zrozumieć, a pewne po prostu jak czuję, że one działają, bo one działają. Jestem bardzo sensytywną istotą i moje ciało również jest bardzo wrażliwe i delikatne i wiem, że jak one działają, ja to po prostu czuję fizycznie, że to działa, pobudzając układ limfatyczny do działania, no to ja nie potrzebuję zgłębiać tej wiedzy, dlaczego to tak jest i dlaczego to tak działa. Wiem, że działa. W związku z tym ja w ciągu dnia mogę po prostu bardzo dużo rzeczy zrobić, właśnie dlatego, że ja jestem czuciowcem. Ja o tym oczywiście, Anetko, czytałam, dlaczego tak się dzieje, natomiast no, teraz w tym momencie jakoś nie mam do tego dostępu. Chodzi o układ limfatyczny i pobudzenie tej limfy i całego krążenia, które my mamy, prawda? Wiemy, że to jest bardzo rozległy układ w naszym ciele, więc no tyle mogę powiedzieć, nie? Jeżeli trzeba by było szczegółów, no to myślę, że tych więcej szczegółów będzie w Wonder Vitality i też będzie odniesienie do wspaniałej książki. Tak, to ja może tylko tak jak to, co ja wiem z takiego energetycznego punktu widzenia. Słuchajcie, te takie tąpnięcia na te pięty powoduje, że tę zastaną energię my w jakiś sposób my ją wytrącamy z ciała, z naszych komórek i z każdym ruchem ta energia jest po prostu tak jakby wybudzana, jest to taki sygnał dla ciała, że to jest dla nas dobre. I spróbujcie to, naprawdę, jak się źle czujecie, i ja mówię dosłownie, jak się źle czujecie, że coś was dosłownie zmuliło, to można nawet zrobić na przystanku, bo to ćwiczenie nie wywołuje jakichś dziwnych spojrzeń i wystarczy sobie opadać na te pięty minimum te 30 razy i zobaczycie, jak zupełnie zmieni się wasza energetyka, czyli jak inaczej jak się wytrącicie z tego, co was zmuliło. Może w ten sposób będzie dla was to łatwo zrozumieć. Wytrącicie się z tego, co was zmuliło, bo nas dużo rzeczy potrafi zmulić i my też chcemy wam opowiadać o tym, jak przerwać to, co nas zmula, to, co powoduje, że czujemy się nieprzyjemnie. Śmiejesz się? Tak, bardzo mi się podoba słowo zmulenie, tak, to jest No bo bardzo nas dobre. zmula, no.
Zmula nas kilka razy dziennie potrafi coś zmulić. Jak my sobie tego nie pilnujemy, no to potrafimy być naprawdę zmuleni. No, ja myślę, że większość z nas odczuwa i odczuwa niezrozumienie, dlaczego ja się źle czuję. Wypiłam 3 kawy, jestem zmulona, mam jakąś mgłę w głowie, mgłę mentalną, nie mam kontaktu z niczym, ktoś coś do mnie mówi, ja w ogóle nie słyszę. I nawet w pracy, słuchajcie, no wy możecie to ćwiczenie zrobić gdziekolwiek. No ale dobrze, wróćmy do tego tematu naszego, w jaki sposób możemy przywrócić sobie w tych domowych warunkach i nie tylko w domowych to dobre samopoczucie, gdy tego słońca nie ma. Co byś powiedziała nam na temat, bo powiedziałaś medycyna wibracyjna, a mi od razu się pojawiły wibracje, kamertony, misy i tybetańskie, i szklane, kryształowe chyba się to nazywa. No, co byś nam powiedziała? Czy stosujesz takie? Czy stosujesz takie? Ja wiem, że ty kamertony kochasz i kamertony wielokrotnie cię stawiały na nogi. Wiem, że nawet w torebce nosisz takiego aniołka i sobie tam pukniesz go i od razu po prostu dzieje się magia. Jakbyśmy miały małe wróżki w torebkach i mała wróżka robi czary mary i już jest w ogóle cała energia się rozpuściła, bo ktoś na nas popatrzył albo ktoś był bardzo zmulony i tym zmuleniem zaczął nas przytłaczać. Więc to też się wydarzy. Jak jest ktoś za bardzo zmulony w waszym towarzystwie, odejdźcie na parę metrów, to jest bardzo ważne i sobie potupajcie. A jak macie takiego aniołka, jak mam Paulinkę, no to sobie stuknijcie aniołka i aniołek, a powiedz, co to jest aniołek? Tak, już powiem Anetka, ale jeszcze mi przychodzi taki obraz, albo możecie zawsze białą szałwię wyciągnąć, zapalić i okadzić tam kogoś, prawda? I niech te wszystkie złe energie sobie odejdą. Ale nie każdy lubi ten zapach, no nie? A tym No aniołkiem ale to można sobie puknąć. nie, to było, wiesz, to było troszkę bardziej nawet może, no nie chcę powiedzieć prześmiewczo, tak? Bardzo żartobliwie, bo na pewnym etapie naszej drogi też jakby To robiłyśmy. tak, to robiłyśmy i to nam to polepszyło. Tak. Okadzałyśmy się, teraz już tego nie używamy, bo naturalnie nas od tego gdzieś tam odwróca, ale to wiecie, to co wy czujecie, że was wspiera, to stosujcie. No to jeszcze raz zadam to pytanie, to czym jest ten aniołek? Jak dobrze pamiętam, że ty aniołka masz w torebce? Tak, miałam 3 aniołki w torebce, czyli kamerton o wysokich To jest częstotliwościach. Tak, 3 aniołki. 3 aniołki, ale 3 aniołków już nie mam, dlatego że dzisiaj wiem i dzisiaj moja wiedza, do której dotarłam, doprowadziła mnie do takiego miejsca, w którym wiem, że tylko należy używać kamertonów mosiężnych i zresztą ja to bardzo mocno czuję. Aniołki były kamertonami aluminiowymi. Tutaj może nie będę się zagłębiać w takie technikalia i szczegóły, jednak ja to, tak, ja to czuję. No czym jest w ogóle kamerton? To będziemy po prostu też, Po prostu coś dopowiedzieć. My będziemy wam mówić to, co my używamy, ale jeżeli wy macie kamertony z innego stopu metali i one wam służą, to róbcie. Ja też nie chciałabym tutaj lobbować tylko jakieś używanie tego, co my używamy, bo każda istota w każdym jakimś momencie coś nas do czegoś przyciąga, więc Paulinka testuje teraz kolejne i jej co służy, czyli te mosiężne, dobrze zrozumiałam? Tak, dokładnie. To jest to, co Anetka, bardzo dziękuję, że to dopowiedziałaś, bo to o to chodzi, że ja całe długie lata testowałam po prostu kamertony aluminiowe, one fantastycznie działały i po prostu bardzo dużo dzięki właśnie tej pracy z kamertonami udało mi się przetransformować. Na tym etapie dzisiaj, którym jestem, bardziej mi służą te kamertony mosiężne, no niemniej jednak kamerton, proszę, mogę pokazać, wspaniałe, można powiedzieć, urządzenie, instrument muzyczny, który jest strojony do określonych częstotliwości i te częstotliwości działają na określone obszary tutaj naszego ciała fizycznego, ale nie tylko, ciała energetycznego. I dla przykładu takiej kamerton o częstotliwości na przykład Ziemi rocznej, często to jest ta sama częstotliwość co dźwięk OM, który tak naprawdę bardzo mocno nas uziemia i powoduje, że wyrównuje się energia w nas.
właśnie codziennie sobie stosuję. On już jest trochę większy i z tego, co ta Anetka się śmiała, tak, to teraz już nie noszę małych aniołków, teraz noszę takie duże w torebce. Więc moja torebka waży jest jakieś 5 kg, ale przydają się bardzo, bardzo się przydają do tego właśnie, żeby bardzo szybko ustabilizować swoje pole, bo dzisiaj jest taki czas i taki świat, że bardzo dużo czynników na nas wpływa, nie tylko energie ludzkie, ale też wszelkie inne energie technologiczne. O całej reszcie już myślę, że to może innym razem. Natomiast to jest jeden z najszybszych, jeżeli o mnie chodzi, to jest moje zdanie jeden z najszybszych takich sposobów na to, żeby móc zestroić się z tą swoją naturalną jakby sygnaturą, tą, którą mamy nadaną tam z poziomu źródła. Natomiast ja bym, Anetka, jeszcze wróciła, bo wiesz, kamertony część osób ma, niektórzy nie mają, natomiast są jeszcze powiedzmy bardzo naturalne i proste sposoby, jak łatwo właśnie zadbać o tą wewnętrzną równowagę. Przede wszystkim to myślę, że ten poranek jest niezmiernie istotny. Ważne, żeby wstać rano, i nawet jak mamy ciemno, no bo o tej porze u nas, znaczy o tej porze roku, to chciałam powiedzieć, wczesne poranki, mamy bardzo ciemno. Jeżeli potrzebujemy wstać, to warto, żeby zapalić światło dzienne, ponieważ mózg musi zarejestrować, że jest dzień. To jest właśnie taka pierwsza rzecz, którą powinniśmy naprawdę zrobić, zapalić światło, gdy już wstaniemy, bo wtedy mózg i ciało zarejestruje, że jest dzień. Czyli nie będzie rozdźwięku pomiędzy tym, że na zewnątrz jest ciemno, a my mamy w poczuciu, że chcemy mieć dzień, bo powstaje bardzo duży dysonans. No i to też może powodować już zmęczenie albo osłabienie na dzień dobry. Tutaj kolejnym elementem no to jest oddech. Jeżeli my oddychamy przeponowo, oddychamy głęboko, stosujemy różne techniki oddechowe, one bardzo również pomagają oczyścić tą energię w nas po całej nocy i pozwalają też ustabilizować energię w środku, więc myślę, że oddech też jest bardzo uspokajający, bardzo wpływa też na nerw błędny, na najdłuższy nerw w ciele człowieka, a oddech zawsze możemy zabrać ze sobą w każde możliwe miejsce, czy jesteśmy wśród ludzi na spotkaniu, zawsze możemy głęboko oddychać i to pozwoli nam się naprawdę rozluźnić. Słuchajcie, i to nie trzeba, czy nie praktykujecie jogi, czy jakichś innych nawet technik, ten oddech jest tak naturalny, wystarczy sobie nawet gdzieś wygooglać ten oddech do przypody, jak on ma wyglądać, techniki oddychania, które są bardzo proste, które może nawet intuicyjnie robicie, ale też można zaczerpnąć z jakichś tam innych źródeł sprawdzonych. Również jest to w naszych e-bookach, te techniki, które myśmy przetestowały, które są proste, które możesz właśnie zrobić w samochodzie, w tramwaju, w pracy, na spotkaniu, gdzie nawet potrzebujecie podjąć jakąś ważną decyzję i czujecie ogromnie to kołatanie przedsionków, jakieś uderzenia, ciepła i nie wiecie, chcecie się uspokoić, to tylko właśnie poprzez oddech. Ja pamiętam, mnie tego moja mama nauczyła, słuchajcie, to jest niesamowite, jakie moja mama miała połączenie ze źródłem, jak byłam w liceum i zawsze się denerwowałam, to ona pokazała mi, jak ja mam oddychać. Ja nie mam pojęcia, skąd ona to wiedziała, bo to było ponad 25 lat temu i ona mi pokazywała, jak ja mam oddechem wyrównać stres, w którym się znalazłam i ja wiem, że to działa. Pamiętam, jak zdawałam prawo jazdy, czy na maturze, gdzie myślałam, że wyjdę z mojego ciała, to było takie stresujące i przypomniało mi się to, jak mama mi pokazała, jak ja mam oddychać, gdzie później jeszcze z 15 lat o żadnym rozwoju dalej nic nie słyszałam. Także oddech jest tak naturalny i to zawsze możemy do tego wrócić. Coś chciałam ważnego powiedzieć, ale zapomniałam. Jeszcze dodam do oddechu, bo może być to istotne. Ja może się podzielę z kolei może tutaj swoimi doświadczeniami, dlatego że poprzez wszystkie sytuacje stresowe, jakie miałam w życiu, mój oddech był bardzo spłycony. Bardzo. Ja oddychałam gdzieś tutaj, nie mając nawet tej świadomości. W związku z tym to powodowało oczywiście naruszenie, czy nawet uszkodzenie tego nerwu błędnego, no i wpływ na całe ciało. I
ja za pierwszym razem, jak podjęłam próbę, to było u rehabilitanta oddechu, przez nieumiejętne zrozumienie dostałam hiperwentylacji, czy raczej inaczej, przewentylowałam swoje ciało, co doprowadziło do takich bardzo dla mnie niekomfortowych odczuć. Po tamtym epizodzie ja tak jakoś kierowana swoją intuicją trafiłam na wspaniały Instytut Oddechu, jakby poprosiłam o wsparcie osób, które się tym zajmują i ja przez 2 lata się uczyłam naprawdę, jak oddychać i ja się nauczyłam oddychać. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było coś, myślę, że jedna z najlepszych rzeczy, jaką dla siebie zrobiłam, przywróciłam sobie swój naturalny oddech, czyli oddech po prostu, który naprawdę jest głęboki, który płynie, oddech do tlenia, bo oczywiście dzięki oddechowi tlen się transportuje do komórek, więc ma to naprawdę zbawienny na nas wpływ. Nie tylko nas uspokaja, ale powoduje to, że to ciało długo może być zdrowe. Więc ja tutaj chciałam jeszcze a propos oddechu, ponieważ ja akurat, może nie każdy może sobie sam poradzić, ale tak, są takie miejsca, w których naprawdę można dostać wspaniałe wsparcie tego zasobu i nauki, jak właściwie oddychać. Oprócz oddechu, z tych takich prostych technik, które można sobie zapewnić, żeby lepiej się poczuć. Ja wiem, że jest zima, ale właśnie żeśmy ostatnio przejeżdżały koło naszego strumyczka i tak żeśmy się śmiały, że kurczę, myśmy tutaj wchodziły na boso. Nie wiem, jaki to był miesiąc, może kwiecień. Oczywiście nie zachęcamy Was do tego, żebyście wchodzili do wody, jak jest zima, ale wejście do śniegu, czy nawet stanąć na trawie o tej porze roku jest fenomenalnym doświadczeniem, które bardzo szybko uziemia. Co to znaczy uziemia? Zestraja się też ta nasza energetyka naszego ciała, z tym, z naszą matką ziemią, z tym, co jest pod spodem. Tam jest czysta natura, tam jest równowaga i to jest to podobne doświadczenie, które mamy wśród drzew, które mamy w lesie, bo natura naprawdę nas fenomenalnie wycisza, ona nas nie bodźcuje. My mieszkając w mieście jesteśmy bodźcowani hałasem, tymi urządzeniami, całą elektroniką, naszymi telefonami. Mamy niewiele możliwości, żeby po prostu się wyciszyć, bo nasz układ nerwowy za tym nie podąża, nasze ciało za tym nie podąża. Może to jest też istotne, żebyśmy mogły powiedzieć, że nasze życie przyspieszyło, znaczy może nie, świat przyspieszył i nasze ciało w jakiś sposób nie nadąża, nasz układ nerwowy nie nadąża, my jesteśmy w permanentnym stanie niewypoczęcia, dlatego jesteśmy zmęczeni i dlatego tak ważne jest dawanie sobie tych momentów na to, żeby się zestroić ze sobą, żeby dać sobie prawo, że ja odpoczywam, a nie gonić, że nie wiem, dzieci, praca, po pracy zakupy, milion obowiązków domowych i pojawia się ból głowy. Będzie ból głowy, bo nie jesteśmy robotem. Nic się nie stanie, jak w którymś momencie się zatrzymasz i zrobisz coś dla siebie. I to zarówno kierujemy do Was kobiety, jak i do Was mężczyźni. My nie musimy tak pędzić. Nam to jest pokazywane, że ten pęd jest właściwy, że to jest, nie wiem, jakaś taka moda, że jesteśmy prawie jak herosi, potrafimy wszystko zrobić i coraz więcej nam wciskają, że im więcej rzeczy potrafisz, im więcej rzeczy robisz, to wtedy przynależysz. A tu chodzi o to, żeby cały czas czuć siebie, swoje ciało i jak my nie zadbamy o to swoje ciało, to ciało nas nigdzie nie zaprowadzi. To jest nasz samochód. Nie zacierajmy tego silnika, dbajmy, czasami trzeba pójść na myjnię, czasami trzeba pójść wymienić olej, czasami trzeba wlać dobre paliwo. I my mamy tak samo z naszym ciałem. Ciało i też nie będziecie jechać 3000 kilometrów na jednym tchu, bo ten samochód też potrzebuje odpocząć. Tak samo jest z naszym ciałem. To jest nasz pojazd. Dbajmy o niego, dajmy mu odpocząć, dajmy odpowiednią jakość snu, dajmy odpowiednią ilość tego snu, także wyciszenie umysłu, bo temat rzeka, ja się rozgadała, ale ja myślę, że to jest istotne,
żeby spojrzeć tak całościowo, bo do mnie tak dzisiaj przyszło, dlaczego my się czujemy zmęczeni, bo to są gdzieś moje znajome do mnie dzwonią, że nie mam czasu na nic, ja nawet nie miałam czasu Cię zadzwonić, albo ja nie wiem, dlaczego nie mam czasu, albo czemu ja się czuję taka zmęczona. To chyba nas wszystkich dotyka. Myśmy już dokonały jakiegoś wyboru i staramy się nie brać udziału w tym pędzie, ale ważne w tym aspekcie naszego wyboru było to, że my wiemy, co się wydarza, dlaczego to takie jest, mamy na to zrozumienie i znalazłyśmy sposób, jak sobie z tym radzić. I to jest wybór, ale my dokonujemy takiego wyboru, że nie idziemy jak wszyscy, nie podążamy tą ścieżką im więcej, tym lepiej, tylko ja przede wszystkim muszę być wypoczęta. Ja nie zrobię czegoś, jeżeli jestem zmęczona, bo to nie ma żadnej jakości. A my chcemy dawać jakość. Każdy, kto wykonuje z nas pracę, daje jakość. Jeżeli jesteś zmęczona, zmęczony, to jak dajesz jakość? No pół jakość. Nie wiem, na ile to będzie procent. Możesz sam sobie powiedzieć tu i teraz, jaką jakość daję, jak jestem zmęczony, jak jestem niewyspany, jak ja tyle rzeczy mam do zrobienia. No ale serio? Tyle ma rzeczy do zrobienia? Naprawdę? Naprawdę? Prawda? Ale to jest wasza własna refleksja. Słuchaj, już sobie tak rozmawiamy 40 parę minut. Może, nie wiem, czujesz, że coś jeszcze mogłybyśmy dodać? Anetka, poruszyłaś temat rzeka, no przecież znasz mnie, wiesz, że ja po prostu jestem, no tak, rozwój jest we mnie wpisany, ale nie taki, jak my go rozumiemy. I to są moje energie i też energie do tego, żeby no, jakby testować, no bo na razie jesteśmy w takich okolicznościach. Wszystko właśnie to, co powoduje, że możemy tutaj czuć się właśnie lepiej sami ze sobą, żeby móc funkcjonować w tym środowisku, w którym obecnie jesteśmy, jakiego wyboru dokonaliśmy. Więc tak, masz rację, temat rzeka, myślę, że to można by było podzielić na i trochę odcinków, dlatego że zgodzę się z Tobą, też mam takie obserwacje, że każdego roku mam wrażenie, że ten czas coraz bardziej na zewnątrz przyspiesza, energie są coraz bardziej pędzące. Jednocześnie no, my jako ludzie w tych krajach tutaj rozwiniętych czy rozwijających się mamy bardzo dużo bodźców i stresu. Stresem są chociażby technologia, stresem jest praca, stresem jest pęd, stresem jest presja, stresem jest nadciągający kryzys, stresem są media wszelkiego rodzaju. Stresem nawet dla ciała są powiadomienia z telefonu, prawda? Więc tutaj można podzielić się technikami, więc ja może pokrótce powiem, jak ja sobie radzę, ale pracując, tak? Pracując, mając relacje, budując te relacje i ucząc się siebie i tego, w jaki sposób mogę kroczyć przez życie, słuchając swojej intuicji. Więc ja też używam kilku prostych, sprawdzonych metod, które bardzo mi pomagają. Naprawdę, uwierzcie, bardzo. Przede wszystkim nie śpię z telefonem. To jest pierwsza rzecz. O 20 większość, czyli 90% mojego czasu o 20 godzinie nie mam telefonu, wszystkie światła powyłączane. Jak chcę, to sobie świeczkę zapalę, czyli jestem sama ze sobą, nie bodźcuję się niebieskim światłem, które niestety wpływa bardzo niekorzystnie na układ nerwowy, na produkcję hormonów. I to pozwala, że to ciało po całym dniu, które jest naprawdę przebodźcowane, może po prostu dojść do siebie i spokojnie naprawdę spać. Nie piję kawy po godzinie 15, to też już pozwala, że ten układ nerwowy nie jest cały czas stymulowany. Jednocześnie to, co właśnie jest też dla mnie istotne, no to ja już od dawien dawna nie oglądam telewizji. Jeżeli chcę, bo telewizja też jest bardzo mocno tutaj pobudzająca, wpływająca na nas i też bardzo nas programująca, więc nie oglądam telewizji. Jeżeli chcę jakieś wiadomości pozyskać, co się dzieje na świecie, no to mam kilka sprawdzonych źródeł, gdzie faktycznie tych informacji w jakimś skrótowym wydaniu pozyskuję, żeby mieć taki szerszy ogląd, ale tylko dlatego, że po prostu jestem ciekawa, co się wydarza. No i ten sen jest niezmiernie ważny.
żeby ciało mogło się podczas snu zregenerować. I oczywiście poranki, o których już mówiłyśmy, czyli poranek jest taki, w którym po całej nocy mogę się ugruntować, ustabilizować i wejść z tą wspaniałą energią, właśnie to, co Anetka powiedziała, wejść do świata z tą energią, z tą radością, z tym, co mam, z tym całym potencjałem. Nie jestem w stanie nic co dać, jeżeli tutaj nie ma za wiele, prawda? Czyli jeżeli jest się wyczerpanym, to do świata się wnosi wyczerpanie. Jeżeli jest się w radości, do świata się wnosi radość. Jeżeli czuje się szczęście, czuje się spokój, do świata wnosi się spokój. To są naprawdę bardzo proste, znaczy dzisiaj to się wydaje proste, ale to był proces, to też może się tym tylko, Anetko, w 2 zdaniach podzielę, że i to może jest właśnie na nasze jakieś następne nagrania, bo ten proces trwał i to nie było tak, że usiadłam pewnego dnia i przeczytałam jakieś mądre książki i powiedziałam, no to dobra, od jutra jest tak, zmieniam wszystko. Nie, to był proces. Dzisiaj dla mnie to jest proste, dlatego że ja zbudowałam w sobie takie nawyki, ale to była droga wymagająca ode mnie trudu, ale zaangażowania i chęci i determinacji. Tak, tak, tak. I do tego Was zachęcamy, żebyście próbowali i żebyście się nie poddawali, bo Wy dokładnie czujecie, jaka, nie wiem, technika, czy która może z tych rzeczy, co dzisiaj powiedziałyśmy, że jest dla Was prosta i możecie spróbować. Próbujcie. Może zapomnicie za 2-3 dni, przejmujcie się, znowu się przypomni, ale każdy wysiłek, który włożycie, jest im plus. I róbcie to. Za tydzień sobie przypomnicie wspaniale. Także żeby się już tam nie zapędzać, ojejku, bo ja to zapominam, albo jakieś czarnowictwo, że mnie to nic nie wychodzi. Nie, w ogóle ja tak sobie pomyślałam, że mogłybyśmy zrobić na przykład kolejny odcinek o tym, jak manifestujemy poprzez to, co komunikujemy, żeby właśnie wytrwać w naszych nawykach, w naszych postanowieniach, ale też chciałam Was zachęcić, jeżeli macie tylko jakiś pomysł, macie jakieś pytania, to co Was obecnie nurtuje, to co jest dla Was trudne, to czego nie rozumiecie, napiszcie do nas, możecie się skontaktować przez naszą stronę, gdzie jest mail, ale także może pod tym nagraniem jak się nazywa, pod spodem może zostać komentarz. To jest komentarz. W komentarzu też możecie zapytać, co Was interesuje. My z chęcią wejdziemy w ten temat, bo każdy temat jest dobry, każdy temat, który poruszymy, jeżeli Was może wesprzeć i może przynieść Wam zrozumienie, to jak najbardziej chcemy wziąć w tym udział. To co? Myślę, że możemy powoli kończyć. Dziękujemy za dzisiaj. Tak, wspaniale było. Dzielcie się, co potrzebujecie. My też mamy swoje pomysły na to, jak to ma to wyglądać i co tydzień będziemy do Was wracać, życząc Wam wspaniałego tygodnia, bo dopiero połowa, jest środek, więc wszystkiego dobrego. Anetko, tak, wszystkiego dobrego. Tak, wszystkiego dobrego. Dużo radości i spokoju. Słońca. Proszę. Mówisz, że dzisiaj jakieś takie poważne byłyśmy. No właśnie tak. Poważny temat, tak no to jak będzie dzisiaj poważne. poważne sprawy, to jesteśmy poważne, ale czasami potrafimy o poważnych sprawach rozmawiać w dość zabawny sposób, ale tak, to są poważne sprawy. Uziemiajcie się. Tak, no, uziemiajcie się, tak. Następnym razem zademonstrujemy, jak w niepoważny sposób rozmawiać o poważnych sprawach. Tak, to będzie nasza praktyka. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Pa! Pa!